Po krótkim postoju jedziemy na kamienną groblę oddzielającą koryto Wisły Śmiałej od jeziora Ptasi Raj. Na sporym odcinku biegnie przy brzegu ścieżka spacerowa. Do Górek Wschodnich i Kamiennej Grobli prowadzi ulica Nadwiślańska, przy której znajduje się przystań tramwaju wodnego oraz przystań nadwiślańska dla jachtów i motorówek. Przed wejściem na szlak prowadzący do rezerwatu Ptasi Raj znajduje się parking i pętla autobusowa. Przy pętli autobusowej, tuż przy wejściu do rezerwatu, znajduje się restauracja Przystań Ptasi Raj, której główną pozycją w menu są dania rybne. Jak tu stoimy, dokładnie jak Państwo popatrzycie do tyłu, to jest, my tu stoimy, to jest dokładnie to miejsce, gdzie został przerwany tutaj taki wydmowy wał Mierzei Wiślanej i utworzyło się na odcinku około 2,5 km nowe ujście. W 1842 roku przyjechał tutaj Wincenty Pol, to jest taki ówczesny, znany podróżny geograf, etnograf, i on tutaj jak spojrzał na ten przełom, można powiedzieć, nowy, nazwał go Śmiałą Wisłą, że ona tak śmiało się przedarła, tak, do morza, do zatoki. No i oczywiście, jak tutaj powstało nowe ujście, to włodarze Gdańska bardzo byli zadowoleni, ponieważ no, Wisła, która meandrowała aż do Wisłoujścia, powodowała bardzo dużo podtopienia i w związku z tym okazało się, że dobra, no to niech ta Wisła sobie wcześniej uchodzi do morza. Tutaj zrobiono tamę, taką śluzę, tu też powstała twierdza, bo zawsze w tamtych czasach przy ujściach rzek, no to tak jak teraz jest granica, tak, to też była taka granica i żeby chronić, tak jak w Wisłoujściu, tak tutaj powstała twierdza w Płoniu, to jest dokładnie po przeciwnej stronie, jakbyście Państwo tutaj za tymi drzewami, tam jak będziemy szli, to tam będzie widać. Oczywiście tej twierdzy nie ma nic, kamień na kamieniu, wiemy tylko, że w tym miejscu była. Pokażę Państwu ewentualnie później taką rycinę, jak ta twierdza wyglądała. No i to nowe ujście oczywiście nie załatwiło do końca sprawy, no bo nie było zbyt tutaj szerokie. Tutaj ta Wisła, która meandrowała też po żuławach, też powodowała te podtopienia i no wiadomo, to były te czasy niemieckie i tutaj rząd pruski stwierdził, że coś trzeba z tą Wisłą zrobić i w 1895 roku, po 5 latach, zakończono i otwarto nowe ujście, czyli już dziełem ludzkich rąk. I to ujście na odcinku około 7 km. Tutaj były oczywiście jakieś gospodarstwa, które musiały być wyrugowane i z taką nowoczesną technologią niemiecką, jak w tamtych czasach, ale nawet i w dzisiejszych czasach, jak patrzymy, rzeczywiście utworzono nowe ujście, prostując właśnie tą Wisłę ku północy. I tworząc znowu tutaj, tu akurat już twierdzy nie wybudowano, ale wybudowano śluzę w Przegalinie po to, żeby ona zamknęła te wody, żeby tak jak tutaj była ta taka tama, która miała zamknąć te wody aż do Wisłoujścia. Tak tutaj również w Przegalinie ta śluza istnieje, to jest tak zwana śluza północna zabytkowa. Tam dzisiaj zajrzymy. Właśnie, można tam podjechać, bo tam jest nawet takie miejsce, gdzie sam autobusem można podjechać. Ruszamy na szlak prowadzący do Kamiennej Grobli i rezerwatu Ptasi Raj. Przed wejściem na teren rezerwatu zbudowano altanę i utworzono miejsce wypoczynku. Nasza przewodniczka objaśnia historię i cel zbudowania Kamiennej Grobli. I teraz
będziemy szli w kierunku grobli kamiennych. Co to jest ta grobla kamienna? Otóż na początku, jak tutaj się zrobił ten przełom Wisły, czyli to nowe ujście, to oczywiście to nie wyglądało w ten sposób jak teraz, tylko to było jedno wielkie rozlewisko. I żeby te wody jakoś ukierunkować, żeby się też to ujście nie wypłycało, to w 1888 roku zakończono budowę takiej grobli kamiennej, która właśnie miała jakby te drogi tak ukierunkować w kierunku ujścia. I takie to rozlewisko po prawej stronie, które było wcześniej, utworzyło takie przymorskie jeziorko zwane obecnie Ptasim Rajem, tak jak zresztą cały rezerwat Ptasi Raj. Tu powstała też mierzeja zwana Mesyńską, która kiedyś była jakimś takim właśnie przy tworzeniu jakąś taką łachą. I tutaj na tym terenie, no przede wszystkim rezerwat powstał właśnie dzięki temu, że dla ptaków, o którym wcześniej wspominałam, ale też tutaj były łąki stolniskowe, takie łąki, gdzie miejscowa ludność wypasała swoje zwierzęta i tutaj właśnie był taki ptaszek, który się nazywał biegu zmienny albo krwawodziób, dla którego właśnie między innymi ten rezerwat powstał, ale niestety już tych łąk nie ma, o czym za chwilę. To jest właśnie teren, który zajmowały łąki i na których żył rzadki ptak w Polsce, biegus zmienny. Jak widać, łąki porosła trzcina. W tym miejscu mamy połączenie różnych środowisk słodkowodnego, morskiego i lądowego, co powoduje, że jest to teren występowania wielu roślin i zwierząt. W ujściu rzek koncentruje się życie ornitologiczne, bo ptaki znajdują tu świetne miejsce do życia i odpoczynku podczas przelotów. Jest to również doskonałe miejsce do żerowania dzięki organicznym nanosom. O tej porze obficie kwitną głogi. Wyspa Sobieszewska leży na skrzyżowaniu przelotów ze wschodu na zachód i z północy na południe, więc ptaki chętnie się tu zatrzymują. Przed nami kamienna grobla, która ma 1500 metrów długości i 2 metry szerokości. W 2015 roku wykonano na niej kompleksowy remont. Jednocześnie grobla została wyłączona z ruchu pieszego. Tafla jeziora jest z tej odległości mało widoczna, nie widać również ptaków. Od czasu do czasu słychać jedynie ich głosy. Nieco rozczarowani wracamy do autokaru. Żeby zobaczyć jezioro i ptactwo na jeziorze, należy udać się ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną do 2 wież obserwacyjnych, a to wymaga więcej czasu. Wracamy do centrum Sobieszewa na spotkanie z poławiaczem bursztynu Sylwestrem Maluchą, ale o nim w kolejnym wideo.